Basia. Dzisiaj parę słów na temat tego, co to jest indywidualne podejście do dziecka, przynajmniej w moim myśleniu. Ja mam 5 dzieci, każde jest zupełnie inne. No i jestem pedagogiem i w terapii pedagogicznej spędziłam ostatnie blisko 30 lat mojego życia, więc kawałek. I te moje myśli, z którymi się z Wami chcę podzielić, to właśnie wynikają z tego, jak ja widzę pewne rzeczy w wyniku tych moich doświadczeń. Nie? I pierwsza rzecz, która od razu mi przychodzi na myśl, to jest to, że każde dziecko zasługuje na to, żeby być traktowane indywidualnie i na to, żeby po prostu je motywować i kształtować i dyscyplinować zgodnie z tą materią, jaka nam się dostała w ręce. Nie? Tutaj pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to jest po prostu szacunek. Nie? Ale też, co jest bardzo ważne w indywidualnym podejściu do dziecka, to jest po prostu wiedza. I w dzisiejszych czasach, gdy wiemy, jak obsługiwać te wszystkie ustrojstwa i wiemy, po prostu bardzo dużo programujemy roboty i robimy różne rzeczy, strasznie spada nam poziom inteligencji emocjonalnej. I to, co na przykład w moich filmikach mówię o dysfunkcjonalnych rodzinach, dotyczy także rodzin średnio zamożnych i bardzo bogatych, ponieważ generalnie rodzice w dzisiejszych czasach po pierwsze nie mają czasu dla siebie i nie mają czasu dla swoich dzieci. Są tak zajęci różnymi rzeczami, jest tak ogromna presja, że traci się z oczu to, co jest najważniejsze, czyli to, że przez pewien czas, gdy dzieci są małe i gdy jest ten najważniejszy czas, powinniśmy po prostu poświęcić ten czas naszym dzieciom, a nie po prostu gdzieś się tam ciągle upychać. Jest takie coś, co się nazywa Theory of Attachment, czyli teorią przywiązania, która mówi o tym, że gdy badano dzieci, które przeszły różne trudne rzeczy, ale pierwsze parę lat życia spędzały w dobrze, stabilnym, dbającym domu z mamą, z tatą, nie wiem, babcią, dziadkiem, ale nie był to tabun opiekunów, ale parę takich naprawdę silnych, stabilnych odniesień, to nawet gdy w późniejszych czasach spotykały je trudne rzeczy, to one po prostu z niezwykłym hartem ducha i siłą stawały wobec wyzwań, które niosło życie, bo życie po prostu bywa zaskakujące i wiecie o tym, że w życiu dzieją się różne rzeczy, w historii świata są wojny, różne inne rzeczy, a jednak ludzie stawali wobec różnych wyzwań i jakoś o dziwo dawali sobie radę. Dlatego też kształtowanie stabilnej takiego domu przez pierwsze lata naszego życia i dawanie tego, czego w sumie mamy dzisiaj najmniej, czyli czasu naszym dzieciom, jest po prostu bardzo ważne. Ale żeby wiedzieć, że to jest ważne, po prostu trzeba mieć edukację. Czyli po prostu czyli wiedzieć, co mówią na przykład badania na temat wpływu stresu, na temat tego, jak kształtuje się inteligencja dziecka. A wszystko mówi o tym, że wysoki poziom dbałości o dziecko w pierwszych latach, czyli znowu indywidualne, ale powiedziałabym, dzisiaj nazwalibyśmy tak spersonalizowane podejście do dziecka. A kto będzie miał lepsze podejście do dziecka niż rodzice, prawda? Ja myślę, że ja rozumiem, że żłobki i przedszkola są ważne, ale myślę, że żadna pani w żłobku nie zajmie się tak dzieckiem jak mama, prawda? No, ewentualnie babcia, nie? Więc tu musimy mieć świadomość tego, że pewne rzeczy to jest coś za coś, nie? Coś za coś. No i teraz mamy te różne fazy rozwojowe. W różnych fazach dzieci też mają różne wymagania. Mamy okresy sensytywne, o których też warto wiedzieć. Mamy krytyczne okresy rozwijania się pewnych umiejętności. I te wszystkie rzeczy rzutują na to, jak my podchodzimy do naszego dziecka. Więc potrzebna jest taka ogólna pewna wiedza pedagogiczna, która, dodam, nie jest jakaś taka, wiecie, strasznie zawoalowana i tak dalej. Zwłaszcza, że dzisiaj nie mamy silnych przekazów międzypokoleniowych, prawda? Czyli bardzo niewiele rzeczy uczymy się od poprzednich pokoleń. No, powiedziałabym z prostego względu, mianowicie z tego względu, że mówi się, że nawet 60% Polaków było wychowanych w dysfunkcjonalnych domach, więc dodam, że najczęściej to my rozliczamy to, co było, a nie chcemy tego za bardzo powielać. No, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby się pewnych rzeczy nie nauczyć. Więc pierwsza rzecz to bym powiedziała, że po prostu trzeba mieć pewną wiedzę na temat
faz rozwojowych i tak dalej, i tego, co jest ważne, okresów sensytywnych naszego dziecka i tego, co się dzieje w danym okresie życia, bo tak naprawdę wszystkie okresy życia są bardzo ważne. I pierwsze 3 lata życia są, chociaż my niewiele z tego okresu pamiętamy, są szalenie ważne dla kształtowania naszej inteligencji emocjonalnej, bo dzisiaj, gdy mamy efekt Flynna, nie? Czyli efekt tego, że każde pokolenie potrafi nam skoczyć o 20 punktów więcej niż pozostałe poprzednie, jeśli chodzi o inteligencję, ale to jest IQ, pamiętajcie o tym, IQ, czyli to jest mierzalne, tak? Wystarczy zrobić test i zmierzysz IQ, zwłaszcza w dziedzinie inteligencji liczbowej, jeśli chodzi o liczby i o przestrzeń. To jesteś to w stanie bardzo łatwo zmierzyć. Natomiast dane psychiatrów i psychologów mówią o tym, że coraz więcej osób jest objętych leczeniem psychiatrycznym, opieką psychologiczną, ilość depresji, anoreksji, bulimii i tak dalej rośnie lawinowo. Dlaczego? No właśnie, trzeba to upatrywać w tym, że dzieci nie są wystarczająco zadbane emocjonalnie. I to jest dzisiaj, myślę, w naszej cywilizacji znaczący problem, że priorytety trzeba ustawić tak, że jeżeli mamy dzieci, to trzeba się nimi odpowiednio zająć. I to nie oznacza wożenie ich na wszystkie możliwe zajęcia, czyli znowu ustawiamy to IQ, nie? Czyli moje dziecko musi pływać, moje dziecko musi uczyć się 15 języków, grać na instrumentach i dzieci są czasami po prostu zmasakrowane tym wożeniem, podczas gdy nie mają czasu, żeby pomyśleć i pobyć z rodzicami, bo my jako ludzie strasznie potrzebujemy relacji, bardzo potrzebujemy się pośmiać, powygłupiać, poprzytulać i spędzić spokojny czas, który jest nam potrzebny na to, żeby te myśli sobie ułożyć, po prostu, nie? No ale to są wszystko szersze zagadnienia i będę na przykład o tych rzeczach jeszcze mówiła w filmikach, nie? Bo no, po prostu potrzebna jest wiedza. Dzisiaj współcześni rodzice są bardzo dobrymi organizatorami, ale są bardzo słabymi mentorami. A mentor to jest ktoś taki, kto po prostu Cię prowadzi ze względu na to, jaki Ty jesteś, nie? Rozumie naturę Twoją, nie czeka, że Ty będziesz naśladował go, bo wielu rodziców mówi, musisz robić tak jak ja. Nie, nie, nie. Wychowanie polega na tym, żeby dziecko było sobą, a nie drugim Tobą. I teraz co zrobić, żeby mieć taką spokojną, nie dziko profesjonalną wiedzę i nie po 5 latach studiów psychologicznych, prawda, żeby móc nawigować relacjami z dziećmi. Ja osobiście zawsze zachęcam do tego, żeby poznać osobowość swojego dziecka. I macie już na kanale moje filmiki o 4 typach osobowości. Oczywiście będzie tego więcej i planuję też kurs online na ten temat, właśnie pod tytułem Indywidualne podejście do dziecka, ponieważ współcześni rodzice po prostu są bardzo często jak dzieci we mgle. Z jednej strony są pod presją tego, że coś powinni wiedzieć, ale nie wiedzą co. Z jednej strony mają mnóstwo informacji, ale mają bardzo mało mądrości. Więc myślę, że pierwsza rzecz, którą dobrze było poznać, to jest po prostu osobowość swojego dziecka. Czy ono jest cholerykiem, melancholikiem, czy ono jest flegmatykiem, czy sangwinikiem. To jest po prostu kluczowe dla tych głównych azymutów, które będą Wasze dzieci miały. I naprawdę, wierzcie mi, mam 5 dzieci i pomimo tego, że mam na przykład 2 choleryków, 2 flegmatyków i to po prostu w dominantach oczywiście, nie? I melancholika w dominancie, to muszę Wam powiedzieć, każde było zupełnie inne. I naprawdę nieraz wieczorem myślałam i rozmawiałam o tym z mężem, co zrobić, żeby dziecko zdyscyplinować, żeby dziecko właściwie zmotywować. No, to są rzeczy, którym naprawdę warto poświęcić czas, nie? Bo one po prostu pomagają nam ukształtować dzieci, a poza tym zawsze, gdy my z dbałością podchodzimy do dzieci, odpłaca nam się to, że one mają z nami potem dobre więzi. Bo w tym całym procesie tej przygody, prawda, to nie chodzi o to, żeby teraz upychać dzieci u opiekunek, upychać dzieci po przedszkolach, potem mieć pretensje do szkoły, czemu szkoła nie wychowuje mojego dziecka. Nie ma takiej możliwości, żeby szkoła wychowała czyjeś dziecko, prawda? Bo dom wychowuje dzieci. I to dla mnie w tym podejściu do indywidualnego dziecka to jest pierwsza rzecz, nie? Znaczy właściwie druga, powiedziałabym. Fazy rozwojowe dzieci. Co jest dla nich ważne? Kiedy jest ważne? Dlaczego jest ważne, nie? I potem
To, co ja sprawdziłam, bardzo istotne jest to, żeby znać języki miłości dzieci. Słuchajcie, czy dziecko jest dotykowcem, czy lubi czas wartościowy, czy jest prezenciarzem, prawda? Czy lubi pomagać. No to jest po prostu szalenie ważne, bo inaczej będziesz miał tendencję, żeby wyrażać miłość w Twoich językach miłości, a potem się dziwisz, że ludzie mówią, że się nie czują kochani, nie? I potem bardzo często jest taka sytuacja, że mamy 2 dzieci w domu i rodzice na przykład lubią czas wartościowy i prezenty i jedno dziecko lubi czas wartościowy i prezenty. No i to dziecko czuje się kochane, rodzice mówią, no super dziecko, a drugie dziecko by chciało dotyk i miłe słowa. A rodzice już tego nie widzą. Bo czego? Bo po prostu nie ma edukacji, nie ma wiedzy na ten temat, jak człowiek funkcjonuje. Przy tym załamanym przekazie międzypokoleniowym, ze względu na tą jednak ogromną ilość dysfunkcji, rodzice są zagubieni. Robiono takie badania, że główne uczucia dzisiaj rodziców to jest poczucie oskarżenia i zagubienia. I mają wrażenie, że powinni oddać wychowanie swoich dzieci w ręce profesjonalistów. Ale człowiek jest tak skonfigurowany, że po prostu potrzebuje kochających rodziców, którzy go rozumieją. I zawsze będziemy najbardziej wspominać to, że mama mnie kochała, mama mnie rozumiała, mama za mną szalała, mama mnie uwielbiała, tato mnie doceniał, tato mnie pochwalił, tato to, tato to, tato tato. Na to wszystko potrzeba czasu i potrzeba oczywiście jakiejkolwiek edukacji. I to nie są miliony godzin, bo ja bardzo często słyszę od rodziców, że mówią, no tak, ale ja mam pracę zawodową, jak ja mam to wszystko ogarnąć, nie? Jak ja mam to zrobić? Nie, to nie są miliony godzin. To nie jest wkład, który przewyższa możliwości przeciętnego rodzica, bo muszę Wam powiedzieć, że gdy prowadziłam warsztaty i kursy, to bardzo wielu rodziców potem mi powiedziało, że taka wiedza to jest trochę jak jazz w pigułce, nie? Że naprawdę tak szybko się rozumie pewne rzeczy, tak szybko się kojarzy fakty i tak szybko można zmienić różne rzeczy, że to jest szok. Miałam kobiety, które na przykład przychodziły do mnie po seminarium z osobowości i taka energiczna choleryczka przychodziła do mnie i mówiła, a, to ja wiem teraz, dlaczego rozwiodłam się z moim mężem, bo mój mąż był flegmatykiem, a ja go nie szanowałam. Bo wiecie, jeżeli możecie obejrzeć filmiki, flegmatyk potrzebuje szacunku dlatego, że jest spokojny, wolny, ale za to jest bardzo pokojowy i jest po prostu niesamowity w wytrwałości w swoich działaniach. Tylko nie może być źle traktowany, zresztą nikt nie może być, ale flegmatyk tego od partnera choleryka potrzebuje w szczególny sposób. Więc takich historii, gdy rodzice po prostu odkrywali na nowo swoje dzieci, gdy podeszli do nich indywidualnie, to po prostu jest mnóstwo. Jest naprawdę mnóstwo. Były takie mamy, które przychodziły takie pięknie ubrane i w ogóle, nie? I mówiły do mnie, to dziecko mi się wije ciągle koło nogi, czego ono takie jest? Przecież to jest po prostu jak taka pijawa, nie? A przecież, jeżeli znamy języki miłości, wiemy, że jeżeli dziecko jest dotykowcem, to właśnie takie będzie. Zwłaszcza jeżeli będziemy je odtrącać, tym bardziej będzie nas szturmowało. I gdy mówiłam im o tym, że wystarczy je pogłaskać co pewien czas po głowie i zauważyć, zanim ono nas zaszturmuje, no to co? Będzie po prostu, będzie nasycone emocjonalnie, nie będzie zagłodzone emocjonalnie i będzie wszystko dobrze. Więc jeśli chodzi o indywidualne podejście do dziecka, te wszystkie teorie, które teraz mamy, to pozytywne wychowanie, pozytywna dyscyplina, moim zdaniem absolutnie mieszczą się w indywidualnym podejściu do dziecka, chociaż gdy ja widzę, z praktyki wiem, gdy pracowałam z dziećmi na terapii, gdzie głównie przychodziły do mnie dzieci z problemami, ja nie dostawałam dzieci orłów, tylko dzieci, które po prostu, to były orły, ale jeszcze, które nie wyleciały z gniazda, ja tak zawsze mówiłam, tak? To po prostu, jeżeli nie podeszło się do każdego dziecka indywidualnie, jeżeli się nie pogadało z rodzicami, nie przestawiło się ich na inne myślenie niż miało dotychczas, bardzo trudno było rozwiązać problem. Ale jeżeli dziecko było zaopiekowane, a rodzice poszerzali swoje myślenie, chociażby przez warsztaty, parę cykli 2-godzinnych warsztatów dosłownie wystarczało i oni mówili, ja zupełnie inaczej patrzę na rzeczywistość. I to jest właśnie rola edukacji. Dlatego też rodzic powinien być mentorem, czyli mieć tą wiedzę i rozumieć te różnice.
Jednego mamy choleryka, drugiego flegmatyka. Tego traktujemy tak, tego traktujemy tak. I dzieciom tłumaczymy, dlaczego je tak traktujemy, bo w całym życiu one będą widziały różnych ludzi i już lepiej, żeby się nauczyły teraz tych wszystkich rzeczy, prawda? I wtedy mamy szansę wychować naprawdę bezpiecznych ludzi, spokojnych i pewnych siebie. Indywidualizacja tutaj daje nam to, że nasze dziecko ma prawo być sobą. Każdy człowiek jest cudem, tak, do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. To jest takie moje jedno z ulubionych afirmacji, nie? I tak właśnie zawsze patrzyłam na dzieci, nie? Dziecko jest cudem do odkrycia, tak? Ale musimy mieć tą wiedzę, musimy mieć tą świadomość, chociażby na temat języków miłości, osobowości. Musimy wiedzieć, że mam być mentorem, który rozumie to dziecko, rozumie siebie, rozumie swojego partnera. Mam być mentorem, mam być nauczycielem. Nie? Rodzic ma być też nauczycielem, czyli żeby czegoś nauczyć, no to trzeba wiedzieć, nie? Czyli trzeba wiedzieć, wytłumaczyć dzieciom. Słuchaj, twój kolega zachowuje się tak, bo on jest cholerykiem, bo tamto, nie? A ten się zachowuje tak, a ten jest z DDA, nie? Z domu alkoholowego, w związku z tym on ma takie zachowania. Dzieciom trzeba to tłumaczyć. No i na końcu organizatorem. Chociaż oczywiście to jest bardzo ważna rola, bo bez dobrej organizacji wszystko inne będzie leżało po prostu i kwiczało. Ale gdy my rozumiemy to, tak? I gdy wystarczy przeczytać co pewien czas jakąś książkę, zapraszam, niedługo będą moje kursy na ten temat i po prostu potrzebujemy wiedzy. W dzisiejszym czasie, gdy kształcimy się ciągle, tak? Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, robimy kursy, szkolenia, tym bardziej warto być profesjonalnym rodzicem. To na tyle. Zachęcam Was do tego, żebyście udostępnili ten filmik innym rodzicom, żebyście nacisnęli tam, dali mi suba z dzwoneczkiem, żebyście mogli dostawać powiadomienia o innych filmikach, bo na moim kanale jest cała playlista ułożona dla rodziców, więc i zamierzam nagrywać oczywiście następne filmiki. To na tyle. Do zobaczenia. Hej!